Jestem już w Porto, wiem, trochę teraz przyjanuszuję, bo będę narzekał. No ale takie są moje pierwsze wrażenia po tym mieście. Także nie obędzie się bez narzekania. Ale ponarzekać też wypada w życiu, nie? Wczoraj przyjechałem do Porto późnym wieczorem, można powiedzieć nocą, bo autobus był trochę opóźniony i ciężko mi było znaleźć hostel. W ogóle sam check-in był do godziny 10. Ja zadzwoniłem wcześniej, uprzedziłem, że będę po 11, ale to i tak takie spore utrudnienie. Przyjeżdżać do miasta w nocy, do miasta, którego się nie zna, no i biegać za hostelem i jeszcze w dodatku jakichś tam nieprzyjemnych klimatach. Od dystansu od autobusów, od przystanku autobusowego do hostelu było niedaleko, bo około 900 metrów. No ale już na drodze tych 900 metrów zaczepiano mnie chyba z 10 razy i oferowano jakieś środki odurzające, nie? Na dzień dzisiejszy jestem na to bardzo uczulony, no i denerwuje mnie to. Widać dla miasta Porto na tym zależy albo im to nie przeszkadza ogólnie rzecz biorąc, że takie rzeczy mają miejsce. Także tyle, no nie polecam ogólnie robić wjazdów do miasta po godzinie, w godzinach wieczornych. Lepiej sobie zaoszczędzić, lepiej czasami wydać dodatkowo te 5 czy 10 euro, czy tam jakichś innych dukatów na przejazd pomiędzy miastami, które jest w miarę w godzinach takich przyjaznych, niżeli tak jak ja, próbowałem zaoszczędzić, bo z tego co widziałem, z tego co pamiętam, to Flixbus kosztował mnie chyba 6 euro pomiędzy Lizboną a Porto, no ale przyjazd o godzinie później wieczornej, czyli to trochę takie zaoszczędzenie kasy, ale zarazem i dodatkowy stres, także tego nie polecam nikomu. Chyba lepiej zawsze jest dopłacić te parę dukatów, nie? I wybrać transport, który Was przynajmniej doprowadzi do celu w godzinach takich jeszcze normalnych, gdzie nie będziecie musieli się zbytnio stresować. Także to by było na tyle i pozdrawiam z Porto. Dałem dyla z centrum, żeby sprawdzić jak mieszkają normalni ludzie w Porto. Trochę centrum jest fajne, jeżeli ktoś lubi zabytki i takie różne pagórki, to jest fajnie, tylko że jakoś nie wiem, dla mnie, ja mam takie, powiedzmy, nie to, że mieszane uczucia, fajnie zobaczyć, ale fajnie też poznać jak mieszkają przeciętni obywatele jakiegoś miasta, nie? To dodaje jakiegoś większego pojęcia na temat życia jakiegoś kulturowego, niżeli tylko tam zwiedzanie zabytków. Takie przynajmniej ja mam zdanie na ten temat. A przy okazji muszę zrobić trochę zakupów. Także tyle, pozdrawiam z Porto. Porto jest bardzo fajnym, bardzo przyjemnym miastem turystycznym, bardziej stricte turystycznym w porównaniu do Lizbony. Ale taka natura tego miasta jest, bo tutaj jest dużo tych winnic bardzo sławnych.
raczej winnic, które produkują Porto. Wszystkie nazwy, które są widoczne na murach budynków, oznaczają właśnie nazwy winnicy czy nazwy firm, które to produkują po prostu. Pogoda w sumie dopisała. Dzisiaj jest tylko tak troszkę przymglone. Dzisiaj jest trochę przymglone powietrze, ale będzie ponoć wieczorem już w miarę przejrzyście. Moje wrażenia dotyczące Porto? No bardzo fajne miasto. Jedynym niuansem jest to, że jest to miasto ulokowane na pagórkach, na wzgórzach i ulice są dość strome, czyli można się trochę naprodukować zwiedzając to miasto i nie może to być nawet dość ciężkie wyzwanie. Jedyną rzeczą, która może mniej radować podczas pobytu w Porto, jest to cena alkoholi ogólnie w barach i restauracjach. Za piwo w barze trzeba zapłacić około 5 euro nawet, czyli ceny są bardzo, bardzo skandynawskie. Także jak przyjeżdżacie do Porto, to raczej nie spodziewajcie się, że tutaj można tanio pójść do baru i zabalować, bo jest to dość drogie, jest to dość droga atrakcja. Não faz sentido falar. Não faz sentido falar. Hey! Não faz sentido falar. Não faz sentido. Eu não posso mais ficar. Eu não posso. Eu não posso mais ficar. Eu não posso mais ficar. Ei, oi, caminha que o seu lugar é rico de paz e amor e você pode morar. Ei, oi, caminha que o seu lugar é rico de paz e amor e você pode morar. Będąc w Porto odnoszę wrażenie, że jestem w Szkocji. Nie wiem, nie wiedziałem dlaczego miałem takie odczucia i nie jest to tylko z powodu, że dużo jest takich szarych, smutnych budynków, typowo podobne do szkockich klimatów, jak również, że miasto jest położone na wzgórzach i jak również przez to, że widać tutaj czerwone budki telefoniczne, które no, zazwyczaj są tylko w Wielkiej Brytanii, ale jak teraz się dowiedziałem właśnie od pewnej osoby, od lokalnego kelnera, część kompanii, która produkowała port, czyli te nazwy Cruise, Sandman i jeszcze jakieś inne, no to ponoć była to inwestycja czy podbój, no nie wiadomo jak to teraz, nie zagłębiałem się aż tak mocno w historię tego biznesu ale należała do Brytyjczyków tam w którymś tam stuleciu. I stąd może mam takie odczucie, że czuję się jak w Szkocji, będąc otoczony takimi budynkami, których architekturę raczej ciężko spotkać w Lizbonie, czy nawet w Hiszpanii, czyli takiej architektury, która jest architekturą typowo południowoeuropejską. Tutaj w Porto jest to trochę odmienne i zaskakujące. Czyli pewna nowa ciekawostka.
Taki mam widok z pokoju w Porto. W dzień jest przyjemnie, bo jest tak w miarę spokojnie. W noc natomiast tutaj są dwie ulice, jedna i druga tutaj za tym drzewem, które są ulicami klubowymi, czyli jest pełno dyskotek i pubów, a tutaj na skrzyżowaniach dużo panów oferujących białą magię dla klubowiczów. Czyli jak widać fajnie, ciekawie, tylko że bardzo głośno. Jeżeli ktoś podróżuje w takich bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, mało klubowych, imprezowych tematach, no to nie jest to pewne miejsce do nocowania, bo jest trudno, bo jest bardzo głośno. W każdym bądź razie miejsce fajne, ciekawe, czyste, przyjemne, ludzie w miarę mili w hostelu, ale no dzielnica typowo imprezowo-klubowa. Także tak się prezentuje Porto. Miasto, które na pewno warto zwiedzić. A pokażę wam hostel jeszcze. Tutaj są fajne schody, klimatowa architektura, można śmiało rzec. Jak również fajna sprawa, która to jest stary budynek, ale jest od razu zrobione tak, że jest taka wnęka na światło dzienne, które ozdabia całą tą przestrzeń, znaczy doświetla. Także tak to się prezentuje. Jak sami widzicie, może być jak na taki budżetowy wyjazd. Po pokojach nie będę zaglądał ani po toaletach, bo nie za bardzo to takie przyjemne, ale jak sami widzicie, jest w miarę ciekawie. Bardzo mi się podoba ta wnęka na doświetlenie przestrzeni, która jest ze szkła zrobiona, nie? Tylko że tam raczej stanąć nie można na to. Ale fajnie, podoba mi się. Pozdrawiam. Graças a Deus que mesmo assim tinha alegria, o pão de cada dia que nunca nos faltou. E a gratidão que eu tenho por nossa família, carrego todo dia no sangue, na alma e no amor. Meu filho vai correr atrás, pelos teus sonhos fraquejar jamais. Levante cedo, trabalhe duro, terás orgulho por ser o mais voraz. Vem! Jakoś ciężko mi jest zrozumieć turystów, którzy o godzinie 12 w południe walą browara albo drinka, bo dla mnie to by było już koniec zwiedzania. Rozumiem wieczorem po zwiedzaniu na odpoczynek, ale w południe browar to już jest, kurde, to przesada moim zdaniem. Znaczy, jak dla mnie oczywiście, nie? E amor, e você pode morar. Ei, oi, oi, caminha que o seu lugar é rico de paz e amor, e você pode morar. Ei, oi, oi, caminha que o seu lugar é rico de paz e amor, e você pode morar. Ei, oi, oi, caminha que o seu lugar. A ogólnie to wszystko by było jeszcze lepsze, gdybym się nie nabawił jakiegoś panicznego lęku wysokości, kurde. Nie wiem skąd to się bierze. Czasami mnie dopada, czasami nie. No i teraz jak chodzę po tych mostach, na przykład tutaj w Porto, który jest, kurde, jak widać, bardzo zardzewiały
Nie wiem w ogóle jak to funkcjonuje. Na górną część nawet nie wchodzę, bo kurde, na samą myśl już się trzęsę. Ale już jak widać sama dolna część jest dobrze zardzewiała i amba tak zwana wpierdala ten most dość porządnie, można powiedzieć, nie? Także dziwię się trochę, że jest otworzony do funkcjonowania. Będzie tak jak kurde w Genui, że się kurde zawali albo coś innego, ale no widocznie budowlańcy tutaj w Porto bardziej się znają na tym niż ja jako zwykły turysta, nie? Także wszystko by było świetne i jeszcze lepsze, gdybym się nie nabawił tego jakiegoś kurde lęku wysokości. Ale idę dalej zwiedzać, nie poddaję się. Paz e amor, e você pode morar. Drobną też ciekawostką na temat Porto, którą się dowiedziałem prawie przypadkowo, jest to, że autorka Harry Pottera, ta pani, którą wskażę na ekranie, napisała pierwszą część Pottera, mieszkając właśnie w Porto. Tak przynajmniej się dowiedziałem wczoraj. Czyli miasto pewno było dla niej jakąś inspiracją do tego. No. Można zrozumieć pewne inspiracje, nie? Można zrozumieć pewne inspiracje, bo z mego własnego doświadczenia jest to, mówię, miasto bardzo przypominające Szkocję, znaczy Edynburg dokładnie. Także to tyle byłoby z ciekawostek na temat Porto, które sam się dowiedziałem, nie wyczytując w internecie. Pozdrawiam.